Witam Was ze słonecznej Katanii na Sycylii. Słonecznej, bo mamy grudzień, 9 rano, a ja mam samą bluzę i coś czuję, że to nie jest jeszcze ostatnie słowo, które powiedziało dzisiaj słoneczko. Mam nadzieję, że ta pogoda się utrzyma i wszystko na to wskazuje, a ja pokażę Wam w tym odcinku Katanię, którą podobno albo się kocha, albo nienawidzi. Jedno jest pewne, miasto żyje w rytmie Etny, która jest za mną. A jeśli chodzi o życie towarzyskie, to tutaj kipi naprawdę dobra energia i czuć tutaj o każdej porze dnia i nocy, a zwłaszcza nocy, bo spędziliśmy tutaj już wieczór, więc zdecydowanie podpisuję się pod tym, że Katania żyje i to miasto, które nigdy nie zasypia. Buongiorno, zaczynamy dzień na Sycylii, w Katanii, no i jemy oczywiście po włosku, czyli typowo cornetto, rogalik. Ja wziąłam akurat z pistacją, bo Sycylia słynie z świetnych pistacji, zaraz przekonamy się jaki będzie. A Michał wziął sobie cipollino, czyli taki katański street food w zasadzie. Może to nie jest takie bardziej śniadaniowe, bo podobno powstało jako taka szybka przekąska dla robotników wracających z portu. Co tam w środku jest? Jest tłusto, to jest drożdżowe ciasto wypełnione właśnie cebulą, szynką, pomidorem. Właśnie taka szybka przekąska na raz. A tu... Aj, zobaczcie na te pistacje. Pycha. Pycha i nie miliony monet jak w Polsce z pistacją. Sercem Katanii jest plac katedralny i katedra świętej Agaty. Jeśli chodzi o taki pierwotny kościół, to został on zbudowany tutaj w XI wieku przez normańskiego władcę, potomka wikingów. Natomiast to, co widzimy dzisiaj, to efekt barokowej przebudowy. W 1669 roku miała miejsce jedna z największych erupcji Etny, która trwała aż 122 dni i lawa doszła aż do morza. Miasto zostało kompletnie zniszczone, no i trzeba było odbudować katedrę. I to był jeden z pierwszych budynków, który zaczęli odbudowywać mieszkańcy. W ogóle ta katedra była zawsze odbudowywana. Jeśli były jakieś trzęsienia ziemi albo właśnie erupcje wulkanów, cokolwiek się tutaj działo takiego, że ona została jakoś naruszona, to mieszkańcy zawsze odbudowywali tą katedrę. I jest ona symbolem takiej niezłomności mieszkańców Katanii, ale także pewnego rodzaju ich powiązaniu z Etną. Oni na Etnę nawet mówią mama Etna. Jeśli chodzi o materiał, który został użyty do budowy tej świątyni, to jest to bazalt, skała wulkaniczna. Co jeszcze trzeba wiedzieć, to to, że zanim był tutaj kościół, to były tutaj antyczne budowle, rzymskie budowle. Były termy Achillesa, które są nadal w podziemiach katedry i czasem można je zwiedzać, ale kiedy to nie wiadomo, bo na przykład teraz teoretycznie powinno być otwarte, a jest zamknięte. Święta Agata zginęła męczeńską śmiercią i ponoć nieraz chroniła ona Katanię przed różnymi nieszczęściami. Jedną z takich najsłynniejszych historii jest ta związana z wkroczeniem wojsk cesarza Fryderyka II ze Szwabii do Katanii. Miał on zniszczyć miasto i zabić wszystkich mieszkańców, ale zanim to nastąpiło, mieszkańcy poprosili go, by uczestniczył razem z nimi ostatni raz we mszy świętej, tutaj właśnie w Bazylice Świętej Agaty. Kiedy otworzył swój modlitewnik, zobaczył właśnie akronim z tych liter i biskup przetłumaczył mu, że znaczy to: nie obrażaj kraju Świętej Agaty, bo jest ona mścicielką wszelkich krzywd. Podobno tak tego się przestraszył zemsty Świętej Agaty, że uznał, że daruje mieszkańcom życie i nie zniszczy miasta. Kolejnym symbolem Katanii jest sycylijski słonik, który nazywany jest pieszczotliwie i czule przez mieszkańców Katanii liotru. Prawdopodobnie słoń, którego widzicie za mną, jest najstarszą rzeźbą z bazaltowej skały. Powstał prawdopodobnie już w okresie rzymskim, kiedy zakładano miasto, to podobno właśnie słoń chronił miasto przed dzikimi zwierzętami, dlatego doczekał się pomnika. Potem był on w różnych miejscach, i na bramie wjazdowej do miasta, i na ratuszu, skąd w trakcie trzęsienia ziemi spadł i Boroczek połamał nogi. Ale na szczęście architekt pomógł mu się pozbierać i umieścił go właśnie na fontannie, która została przeniesiona na plac katedralny. Jeśli chodzi o symbolikę, no to pełni on funkcję takiego amuletu. Mieszkańcy wierzą, że odgania on złe duchy, nieszczęścia od Katanii, a kiedyś wierzono nawet, że ten, kto dotknie jego trąby, to zapewni sobie odwagę, mądrość i szczęście na długie, długie lata. Słyszałam o jeszcze jednym zwyczaju, który miał związek ze studentami i jest on czymś w rodzaju naszej fali kocenia studentów. Mianowicie studenci ze starszych lat
nowy nabór, świeży nabór studentów zmuszali do całowania słonia w miejsce, które zasłania ogonkiem. Wizyta na targu w Katanii to punkt obowiązkowy. To nie tylko miejsce na zakupy, gdzie kupicie rybę, warzywa i przyprawy, ale także miejsce, gdzie jest całkiem fajny street food, bo ryby, krewetki, ośmiornice, owoce morza przygotowują tutaj też w takiej formie, nie wiem, grillowej na przykład, albo możecie sobie kupić małże świętego Jakuba z cytryną, które są niezłym afrodyzjakiem podobno, albo właśnie jakąś kanapeczkę z pasztetem z tuńczyka, albo właśnie z takim tatarem na surowo. No, jest kilka fajnych opcji, tylko lepiej nie przychodzić tutaj pełnym po śniadaniu, tak jak my. Patrzcie, co udało mi się zdobyć. Poziomki w grudniu. Za 3 euro. Żeby zrobić tutaj zakupy, najlepiej przyjść oczywiście z samego rana. Targ jest czynny tak maksymalnie do godziny 1. Potem będzie tutaj raczej brudno, aż do czasu, kiedy po południu przyjdą osoby, które sprzątają ten targ i ponownie otwiera się on wieczorem, kiedy otwierają się tutaj restauracje, które serwują świetne dania właśnie z tych wspaniałych ryb i owoców morza. Pod Katanią w jej podziemiach przepływa rzeka, ale możecie zobaczyć także jej wody na powierzchni, jak chociażby w takim miejscu, zaraz przy placu katedralnym, gdzie znajduje się fontanna Amenano. Jednym z symboli kulinarnych Katanii są arancini, czyli takie przekąski, które właściwie pojawiły się na tym terenie za czasów panowania Arabów tutaj od IX do XI wieku mniej więcej. Są to po prostu kulki ryżu, najczęściej arborio, dobrze ugotowanego, zwiniętego w kulkę, panierowanego w bułce tartej i smażonego na głębokim oleju. W środku zazwyczaj jest ragu albo jakieś sery, na dzień jest już cała masa. Ale arancini catanesi, czyli sycylijski, taki tutaj katański przysmak, jest to, że mają troszkę inny kształt. Mianowicie nie kulki, która ma przypominać pomarańcze, czyli arancie, stąd ta nazwa, tylko jest taki kokon, jakby stożek, żeby jakby nawiązać do Etny, która jest bardzo blisko miasta. To jest właśnie ten kształt taki stożkowaty. Mięsko, pomidory, groszek i chyba jakieś owoce morza jeszcze są dodane. W Cafe Bellinie coś takiego wyhaczyliśmy w zestawie koktajl plus właśnie arancini za 5 euro. A tak w ogóle 4 lata temu ten dzień, dokładnie 6 grudnia, spędzaliśmy troszkę inaczej. Wszystkiego dobrego, kochanie. Historia Katanii jest naprawdę imponująca, bo miasto założyli Grecy, potem panowali tutaj Rzymianie, następnie Bizantyjczycy, Arabowie, Normanowie. I jeśli chodzi o pozostałości rzymskich budowli, no to właśnie jesteśmy w jednej z nich, czyli termach. Oprócz term jest jeszcze całkiem dobrze zachowany teatr rzymski, który zaraz zobaczymy za moment. Teatr grecki czy rzymski? Na to pytanie przez wieki nie było jasnej odpowiedzi. A mowa o jednym z najstarszych zabytków w Katanii, czyli amfiteatrze. I tak naprawdę pierwsi archeolodzy wkroczyli tutaj dopiero w XIX wieku i kiedy zaczęli prowadzić pewne wykopaliska, to faktycznie znaleźli bloki z literami greckimi, co świadczy o tym, że teatr rzymski powstał na bazie teatru greckiego. Podobno to jest właśnie ten teatr, w którym przemawiali politycy, którzy próbowali namówić mieszkańców Katanii do sojuszu z Atenami przeciwko Syrakuzom. Wejście do teatru kosztuje 8 euro i pomimo, że nie jest to może mało, to ja uważam, że warto.
Teatr jest zbudowany z tej bazaltowej, wulkanicznej skały, tak jak wiele różnych budowli w Katanii i myślę sobie, że przy takim słońcu, jak dzisiaj mamy, przy ładnej pogodzie, to fajnie kontrastuje z takim właśnie pięknym niebem, jasnymi kolorami i robi bardzo fajne wrażenie. Wyobrażam sobie, że jeśli zwiedzać by to miejsce w takiej pogodzie deszczowej, kiedy będzie szaro-buro, to dodatkowo te skały będą tak bardziej przytłaczać, ale w Katanii na szczęście słońce świeci przez większość dni w roku. Jeśli będziecie zwiedzać amfiteatr, to koniecznie podejdźcie sobie jeszcze do klasztoru benedyktynów, w którym obecnie mieści się Wydział Literatury Uniwersytetu, bo budynek jest naprawdę ciekawy, no i poczujecie tutaj ten barok, poczujecie tutaj te zdobienia i myślę, że zwłaszcza, że wejście jest za darmo, to szkoda byłoby to ominąć. Przyszedł i czas lunchu. Trzeba w końcu coś pojeść, bo troszkę już pochodziliśmy. No, 12 000 kroków, trochę jest. No i co, trzeba spróbować czegoś, z czego katańska kuchnia słynie, czyli pasta alla norma. Jest to różnego rodzaju makarony z bardzo gęstym sosem pomidorowym i smażonymi bakłażanami, grillowanymi bakłażanami. O, nawet taki się tutaj ładnie znalazł. I do tego słony ser ricotta, więc nie jest to danie jakoś bardzo skomplikowane, to raczej prosta kuchnia, ale wiąże się z tym pewna anegdota. Skąd ta nazwa Norma? Norma to była opera napisana przez włoskiego kompozytora Belliniego i wiąże się z tym taka historyjka, że sycylijski pisarz Nino Martolio, kiedy dostał tę potrawę i spróbował, zawołał "Chi è na esta norma", to jest po sycylijsku, znaczy to jest prawdziwa norma, czyli właśnie coś takiego doskonałego, że to jest arcydzieło, tak wspaniała ta potrawa. Czy taka jest? Zaraz sprawdzimy. Aż tak bym się tu nie zachwycił. Makaron z sosem pomidorowym. Faktycznie ten słonawy ser fajnie do tego pasuje. Jeszcze bakłażanik, który właściwie winien być zgrillowany na złoto. Ale no połączenie jest fajne. Do tego mamy jeszcze sałatkę tutaj nazwana alla nonna, pomidory, cebula i też ser ricotta, żeby pasowało do siebie. A Kasia po tegorocznym właściwie, to było w styczniu, więc prawie rok temu, zakochała się w stekach z miecznika, no i właśnie teraz też do tego wróciła. Miecznik, do tego jeszcze ziemniaczki z pieca. No i nic, no, typowa włoska kuchnia, sycylijsko, śródziemnomorsko, pysznie. Zamek Ursino powstał za panowania Fryderyka II na przełomie XII i XIII wieku. Górował wtedy nad miastem i miał kontrolować miasto, bo w tamtym czasie Sycylijczycy byli dość skłonni do buntu. Jak to się stało, że na ten moment zamek jakoś nie góruje nad Katanią? No wszystkiemu winna jest oczywiście Etna. W 1669 roku, kiedy była ta jedna z największych erupcji wulkanu, to lawa podpłynęła pod sam zamek, wypełniła fosy, przesunęła linię wybrzeża i jak mówią Sycylijczycy, otoczyła takim miłosnym uściskiem tą twierdzę, ale jej nie zniszczyła, a wręcz ją ochroniła. Tym sposobem zamek na ten moment jest dosłownie na linii miasta, ale wciąż przetrwał. Bardzo ciekawie jest być na jarmarku bożonarodzeniowym w grudniu w krótkim rękawku. Święta Agata jako patronka miasta doczekała się tutaj nawet specjalnego deseru na jej cześć. Kim w ogóle ona była? Była młodą chrześcijanką, która zmarła męczeńską śmiercią, dlatego bo zainteresował się nią rzymski namiestnik. Że ona ślubowała czystość i odrzuciła jego zaloty, to namiestnik nie mógł przeżyć takiej zniewagi, więc kazał dziewczynę uwięzić i ją torturować. Podobno zginęła 5 lutego i w związku z tą datą tutaj w Katanii związane są wielkie obchody. To nie jest tylko fiesta taka
religijna, to nie jest tylko chrześcijańskie święto, ale to jest także element kultury, są procesje i jedna wielka, ogromna impreza. A wracając do deseru, podobno podczas tortur obcięto Agacie także piersi. I takie ciasteczko, ponoć dość słodkie, zaraz będę próbować, to właśnie cycki świętej Agaty. Myślałam, że będzie gorzej, ale faktycznie jest słodko. W ogóle na Sycylii praktycznie każde miasteczko ma swój własny deser, więc jeśli jesteście fanem słodkości, to na pewno tutaj pojecie. To już koniec naszej krótkiej wycieczki do Katanii, miasta, które z jednej strony zachwyca monumentalną architekturą z czarnej lawy, a z drugiej pulsuje współczesnym rytmem portowego metropolisu. Nas zaskoczyła pozytywnie. Jest to jeden z mniej zamożnych regionów Włoch, więc opowieści naszych znajomych spowodowały, że nie spodziewaliśmy się po niej zbyt wiele. Straszono nas zalegającymi śmieciami, brudem i biedą. My znaleźliśmy tam jednak mnóstwo życia, życzliwego chaosu i dobrej kuchni. Przeszliśmy przez jej placy, zaułki i targowiska, zaglądając tam, gdzie codzienność splata się z historią, a mieszkańcy łączą dumę ze swojej małej ojczyzny z sycylijskim temperamentem i ogromną tolerancją. W kolejnym odcinku przeniesiemy się dalej na południe, do miejsc, które tworzą zupełnie inną twarz Sycylii. Od majestatycznych Syrakus, przez harmonijnie zaprojektowane barokowe Noto, aż po pełną kontrastów Modikę. To będzie podróż między antykiem a późnym barokiem, między historią a codziennym życiem mniejszych, bardziej kameralnych miasteczek. Jedno jest pewne, to co przed nami odsłoni jeszcze więcej piękna Sycylii. Zapraszamy.